lotnisku w Zanzibarze. Ogarnęliśmy już szybko kartę SIM, jako iż mieliśmy wizy przygotowane, to całość przeszła bardzo szybko. Karta SIM na tydzień czasu, 14 giga to jest opcja, którą ja wziąłem, żeby tak na spokojnie móc sobie pracować i udostępniać łącze. Kosztowała mnie na lotnisku, wiem, że przepłaciłem od razu 40 dolków, ale z podpowiedzi wszystkich, którzy tu mieszkają, doszedłem do wniosku, że to będzie najszybsza, najprostsza opcja i zaoszczędzi nam przede wszystkim najwięcej czasu. I powiem wam szczerze, że biorąc pod uwagę te wszystkie ostrzeżenia, które były gdzieś tam, że ojoj, jak na tym moim lotnisku jest strasznie, jaki to jest hangar, uwierzcie mi, ja osobiście nie jestem przerażony. Zatem wylądowaliśmy i zaczynamy naszą podróż z Zanzibarem. No i jesteśmy. Żeby było standardowo, to jak zwykle naszą wycieczkę zaczęliśmy troszeczkę inaczej niż wszyscy i wylądowaliśmy na południu w miejscowości Makunduchi. Pech chciał, że wszystkie nasze bagaże niestety nie przyleciały razem z nami, więc przede wszystkim muszę się najpierw spróbować trochę wtopić w tłum, kupić jakiś kapelusz, może jakieś spodenki i koszulkę, a do tego celu wybrałem się właśnie do centrum wioski i moim idealnym środkiem transportu na dziś jest rower. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się tutaj coś takiego zorganizować. Know where I can hat? For hat cap. Okay, no hat here. No, but here somewhere in Bananas, hat is banana. No, but here in the village. Can I buy somewhere for hat? Saluni. Cap. Hat. Cap for my head. For my no hat for my head. W zasadzie to nie wiem, czy wyszło tak tanio, bo generalnie 15 000 zapłaciłem za banany i 3 mango. To wyszło jakieś 30 zł. Ja wiem, ale przynajmniej świeże, ichniejsze, a jak już tutaj jestem, no to grzechem byłoby tego wszystkiego nie spróbować. Szukam dalej jakieś czapeczki dla siebie. O, nie wszyscy pozwalają na to, aby ich filmować, ale no niestety kapelusza nie było, czapeczki też nie, więc sprawiłem sobie o takie oto cudo. Może chociażby troszeczkę uchroni mnie przed słońcem, ale jeszcze muszę kupić i zapłaciłem za to 9000 jumbo, 9000 szylingów. Przystanków nie widać. Ok, słyszałem o tym, że jeśli chodzi o Dala, to trzeba wsiadać tam, gdzie się chce i wysiadać tam, gdzie się chce. Ale ja jadąc tutaj już kilka po drodze minąłem, więc może jeszcze będzie mi dane się przejechać tym środkiem transportu. Nasz hotel od wioski dzielą tylko 4 km. Nawet nie, przepraszam, źle. 4 to wujek Google podpowiadał, ale rzeczywistość okazała się całkiem inna i dzielą nas raptem 2 km, więc na rowerku spokojnie podskoczyłem, kupiłem co trzeba, spokojnie wracam. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy chcą, aby ich fotografować, nie każdy chce mieć nagranie, w szczególności panie. Oczywiście starajmy się to uszanować. Zawsze obdarzyły je szerokim uśmiechem, niemniej jednak na zdjęcie, na nagranie już sobie nie pozwoliły. O, po drodze mamy miejsce, w którym lokalni wytwarzają budulec, z którego stworzone są tutaj domy.
czyli oczywiście jest to koral. Przypadkiem tak się poskładało, że dzisiaj jest piątek i co piątek w naszej miejscowości odbywają się imprezy. I właśnie trafiliśmy na tę jedną z lokalnych, gdzie odbywają się tańce, hulance, śpiewy. Zobaczymy, jak ten dzień potoczy się dalej. Tambo! Najfajniejsze jest to, że szliśmy tutaj z lekkim przekonaniem, że mogą powiedzieć nie wolno. Ale summa summarum powiedzieli zapraszamy. Karibu! Wiele historii krąży o tym, w jaki sposób tutaj podróżować. Nam udało się dzięki Pascalowi, lokalsowi, który stacjonuje koło naszego hotelu, znaleźć taksóweczkę, która zabiera nas dzisiaj do Paje na krótki shopping. To taki będzie pierwszy malutki start, żeby dalej sobie zgłębić trochę informacji o tej wyspie. Ale jak widać wszędzie oczywiście jest dookoła zielono. I okazuje się, że na Zanzibarze mają całkiem niezłej jakości drogi. Oczywiście nie wjeżdżamy na razie gdzieś w głąb wyspy, ale jedziemy odcinkiem z Makunduchi do Paje. I jak nasz kierowca powiedział, to jest całkiem nówka sztuka droga, ale kończy się tylko w Paje i dalej na północ niestety już tak dobrze nie jest. Pierwszy przystanek w Paje, jakże mogło być inaczej, skoro mamy na pokładzie tyle kobiet, no to ciuszki poszły na start. Zrobione, nic się tutaj nie marnuje. Traktorek z kapsli, z kawałka drutu.
Wystarczyło, że odjechaliśmy kawałek dalej od naszego hotelu i już mamy możliwość zakupu pamiątek, ciuszków, wszystkiego. Jednak faktycznie Paje to Paje. Tutaj możecie znaleźć wszystko, co jest Wam potrzebne i wydaje mi się, że nie ma konieczności jechania do Stone Town. Od nas dostały lizaczki, ale chyba od mamy niestety dostały no, że jednak zabrały je od nas. Czyli wychodzi na to, że chyba lepiej dać im coś innego. Jednak mama nie nakrzyczała, tylko zawołała kolejnych, żeby przyszli do nas. Bambino. Matata. So my friend will come to see my shop, right? Okej. Wbiliśmy do sklepu, żeby kupić jakiś napój i to chyba tak naprawdę jeden z niewielu, w których od razu na wszystkim napisane są ceny. Kupiliśmy wszystko, co czego trzeba. Wracamy jeszcze po magnesiki masajowe, na które no, zachorowała moja żona, no i niestety będę musiał je jej kupić. Nasze Makunduchi okazało się tak naprawdę nie być aż tak wcale odległe. Tak, dzięki Pascalowi, który no, stoi i tak naprawdę nagania turystów i jest blisko naszego hotelu, zorganizowaliśmy wycieczkę, oczywiście jedną z najpopularniejszych na ten moment, 3 w 1, czyli Farmę Przypraw, Stone Town i Prison Island. Także wystartowaliśmy, jest 9:30, no, z małym poślizgiem, ale mam nadzieję, że dzień będzie udany. No i dotarliśmy na Farmę Przypraw. Już rozpoczynamy swoją przygodę ze zwiedzaniem. Będziemy mogli popróbować niektórych rzeczy. No niestety nie jest sezon na duriana, więc chyba nie tutaj go spróbujemy, ale widziałem, że gdzieś tam można kupić, także liczę na to, że jeszcze się uda. Pierwsza na strzał poszła kurkuma. Ale pachnie. Jak tam kurkuma? Dobra kurkuma? Taka sobie. Ostra ma troszeczkę, nie? To jest ten, co się maluje usta? Szminkowiec. Nie, nie macie. Karambolka. Goździki. Pięknie pachną. Korzeń cynamonu pachnie jak kamfora. Po tej wspinaczce należy mi się. Zielone pomarańcze. Mandarynka. Banany.
takie są na Zanzibarze. Nie pestki. Chlebowiec. Z chlebowca pestkę wypluwamy. Czyste oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Jak zakochać się można tylko raz. To muzycznie nam się zrobiło. Po prostu cię blisko. Dla ciebie robić wszystko. Jest trochę daleko. Esta areska violet. Lądowaliśmy w Stone Town i na dzień dobry targ rybny. No, zapachy są tutaj niemiłosierne, w sensie nie za fajne, ale powiem wam, że jak byłem na Privozie w Odessie, to w części rybnej pachniało chyba podobnie, więc generalnie nic strasznego. Warunki sanitarne słabe, ale myślę, że do wszystkiego można się pomału przyzwyczaić. No, nasza flora bakteryjna myślę, że mogłaby tego nie przetrwać. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. Okej, Gazol, to jest dobre. count, good price. Okej, $1, $1, da 3, $7, 10, to jest $7. So it's 17. 17 I can give you 10. no, you kill me because vanilla is expensive and this is a bigger one. So 12. So this 7, listen, make a 15, okay, make 15. No, 12. 12 no. 13. 12 no, you. 13 is okay. 15 I will give you, that is best price I gave you. That's the best price, no more than that best 15? price. 15 is okay. So something more and one chai. One chai and price 50. is that one. Okay, 15 and one chai for me. Good? You One banana chai for it and I take everything for 15. Good? Hi, okay. Targują się nieźle, jakby wiedzieli, że wszyscy tutaj chcą z nimi zbić jak najwięcej. No my się uczymy, a oni też się uczą, więc trudno się dziwić. Like I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. Okej, zagłębiamy się w uliczki Stone Town. Słonko wyszło, więc robiło się już dużo cieplej. Z każdej strony naganiacze, z każdej strony ktoś próbuje ci coś sprzedać. No i już wiemy, że mogliśmy nasze magnesy kupić taniej. Never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth. Kupić to można wszystko. Złoto, ciuchy, sprzęt komputerowy, także jeżeli okaże się, że podczas twoich wakacji coś padło, to zawsze możesz uzupełnić zasoby. Fajki czuć z każdej strony, palą wszyscy, wszędzie, co mnie osobiście trochę przytłacza i dusi, ale czemu nie? Ta uliczka ma niecałe 2 metry, ale spokojnie. Ludzie, wózki, motory. Samochodu jeszcze tu nie widziałem, ale generalnie wszystko musi się zmieścić. Tutaj James zaprasza nas na obiad. To co, idziemy, zobaczymy, co podczas tej wycieczki będzie nam dane skosztować. Rather be. Dostaliśmy lunch. W ramach lunchu mogliśmy sobie wybrać różne rodzaje tutejszych smaków. Przede wszystkim jeden rodzaj mięsa, jak to nam wyjaśnił nasz przewodnik, mięso jest tutaj bardzo drogie, ale za to mogliśmy sobie dowolnie dobrać ryżu, dowolnie dobrać warzyw i przystępujemy do konsumpcji. Today it feels like it's been forever, laughing all day.
popularne drzwi z kolcami. Niegdyś tędy przechadzały się słonie, a kolce służyły temu, żeby po prostu słonie tych drzwi nie uszkodziły, bo jak nadziały się na kolce, no to niestety siłą rzeczy oddalały się od nich, a nie uderzały dalej w budynek. Niestety pozostałe drzwi już nie są takie piękne. Your hand reaches mine. Feels like I can't do anything. Just give me a mountain to climb. Plac centralny w Zanzibarze. Tutaj przychodzą ludzie się spotkać, napić piwa i jest tu miejsce, w którym znajduje się pierwszy telefon na Zanzibarze. Kiedyś, jak nie było komórek, nie było możliwości, to tu właśnie każdy, kto chciał zadzwonić do swojej rodziny, przychodził i z tego miejsca mógł wykonać darmowy telefon. Najbardziej szalone w tym wszystkim te motory. Jeżdżą wszędzie, w nawet najwęższe uliczki i tylko co chwilę słychać pip, pip, pim, pim. O! Długo nie musieliśmy czekać. Znajdujemy się przed kościołem katolickim w Stone Town. Jeden, jedyny taki na wyspie. Pozostała część to w zasadzie meczety. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. I dotarliśmy pod dom Freddie'ego Mercurego, znaczy do miejsca, w którym podobno się urodził. Jako iż na Zanzibarze nie ma kultu Freddie'ego, nie jest on tutaj tak bardzo popularny, bo sam nigdy nie przyznawał się do swoich korzeni. Wewnątrz fotografować niestety nie można. Wstęp dla osoby dorosłej $10, dla dzieci $6 od osoby. All your sorrows in the summer city. There's no place on earth. Tutaj jest najstarszy budynek na Zanzibarze. Ludzie siedzą, życie pomalutku się toczy, odpoczywają, a dookoła oczywiście straganiki ze wszystkim, co dostępne. W oddali House of Wonders, słynny dom cudów, budynek, który wybudował Sułtan III na Zanzibarze i w tamtych czasach był olbrzymim zaskoczeniem, bo jako jedyny posiadał prąd i windę. Było to też miejsce, w którym odbywały się ceremonie rodzinne, dlatego do dziś nazywany jest również nie tylko domem cudów, ale domem ceremonii. I would rather be. I znajdujemy się w miejscu, w którym odbywa się największy wieczorny targ. Jest jeszcze za wcześnie, bo jest godzina 15 i o tej porze jest tu jeszcze cisza, spokój. Ludzie siedzą, odpoczywają. W oddali widać House of Wonders, a z drugiej strony mamy wybrzeże, z którego będziemy wypływać na Prison Island. Dziewczyny zdecydowały się na tatuaż schenny. Ile Edzia kosztuje? 30 000 szylingów za takie cudo. Get rid of all your sorrows in the summer city. No i wsiedliśmy na naszą łajbę, Italię i płyniemy na Prison Island. Na początku wyglądało to nieco przerażająco. Zeszliśmy schodkami i jest już ok. Teraz już nie buja. Za jakieś 15, no nie, 30 minut powinniśmy być na Prison Island u żółwi. Dotarliśmy na Prison Island. Największym wyzwaniem w tym wszystkim było zejście z tej łódki. Tak bujało,
ale na szczęście bezpiecznie, może mocne słowa, bezpiecznie jesteśmy na molo, które trzęsie się niesamowicie, szczególnie jak obijają się o nie łódki. Niby jest płotek, a i tak można wejść, zatem naprawdę można podejść bardzo blisko, tylko zobaczymy, może któryś gdzieś tam w końcu będzie chciał od nas coś zjeść, bo na początku był leniwiec straszny, przeżarty. O, James mówi, że żółwie lubią masaż tu po szyi, ale skóra jak... trudno to określić. O tak, no dawaj, dotknij go, mocno, tak, o właśnie, masaż mu zrób, no. Ale on ma skórę. Poza tym, że jest to trochę brudne miejsce, to generalnie jest ok. Warto na pewno tutaj przypłynąć, oderwać się na chwilę od tego, co robimy na co dzień, wyluzować i spędzić parę minut w towarzystwie żółwi. Teraz ostatnie kilka minut relaksu na plaży w tym miejscu, chilloutu i spojrzenia na to wszystko z całkiem innej perspektywy. Kubek z soku z trzciny cukrowej kosztuje 1000 szylingów. Bieremy. Nadszedł ten czas, będziemy próbować zupy urojo. Urojo, zupa z zielonego mango. W takich okolicznościach będziemy dzisiaj konsumować. Zaraz sprawdzimy, jak to smakuje. Sama zupka, słodko-kwaśna, bardzo fajna. Rewelacja. No to już ostatni element dzisiejszej wyprawy. Zanzibarską pizzę zjemy i możemy lecieć dalej. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa kwa Mr. Mango, hakuna matata. O, nasze cieniutkie ciasto z zawartością wylądowało na patelni. Już się robi. Zamówiłem wersję z chili. Mam nadzieję, że wszyscy z miłą chęcią to zjedzą i nikt nie będzie mówił, że za ostre. Okej, nasza pizza wygląda całkiem smakowicie. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Także jeżeli uda Wam się zahaczyć o ten kawałek dnia w Stone Town, zdecydowanie powinniście tutaj zawitać. Najecie się za bardzo fajne pieniądze i przeżyjecie, myślę, że jedną z fajniejszych chwil na Zanzibarze. Taksi działa. Płynąc, mijamy ryby
rybaków, którzy już bardzo wcześnie rano wypłynęli, aby upolować coś pewnie dla siebie, ale część, żeby sprzedać do pobliskich hoteli. Jak wychodziliśmy z naszego hotelu, było jeszcze dość ciemno, ale już rybacy szli wyposażeni w harpuny. Zatem podejrzewam, że te wszystkie grubsze, większe ryby łowione są właśnie w ten sposób. No i powróciliśmy. Wrażenia? Okej, delfiny były. Natomiast cała reszta taka sobie. Generalnie jeden wielki pościg. Pościg, dosłownie pościg za delfinami. Mało to humanitarne. Popływać łódeczką, okej, w porządku. Natomiast cała ta oprawka, reszta dla mnie nie stanowiła jakiejś wielkiej atrakcji. Nasz kierowca przywiózł nas do szkoły tędy. Idziemy przywitać się z tutejszymi dziećmi i dać im coś od siebie. Arrivo! Jest chwila po 8, lekcje się właśnie zaczęły. Wow! Hello! All of you stand up! Sit down! Oh! Sit down! Stand up! All of you are happy and ignore, jump here! Jump here! Happy and ignore, jump here! Thank you very much, children. It was our pleasure to welcome you. Dzieci zgotowały nam niesamowite powitanie, to było fantastyczne. Zaśpiewały dla nas, poskakały. Wow, niesamowite to być tutaj. Hi! Mamy świetnego kierowcę, podpowiedział nam szkołę, w której są potrzeby i dzięki temu mam nadzieję, że chociaż w jakiś minimalny sposób będziemy mogli tym dzieciaczkom pomóc. Ruszyliśmy do Jozani Forest, miejsca, w którym żyją kolorowe małpy, ale jak powiedział nasz przewodnik, zdjęcia owszem możemy robić, ale nie dotykać, bo mogą ugryźć. Zachować bezpieczną odległość około 3 metrów od małp. Idziemy ich szukać.
widać, jest to chyba jedna z bardziej popularnych atrakcji tego miejsca. Jest bardzo, bardzo wielu turystów, ale są też małpy i to jest naprawdę fajne w tym miejscu, bo jak poszliśmy na delfiny, to było ich tyle co kot napłakał. Tutaj przynajmniej możemy nadrobić zaległości. Jest tutaj bardzo wilgotno, ale w zasadzie nie przeszkadza to w tym, aby pochłonąć trochę dodatkowej wiedzy na temat roślin, które tutaj żyją i w jaki sposób możemy wykorzystać je w medycynie albo po prostu na co dzień. W jakichś tam najprostszych dolegliwościach typu bóle brzucha, ból ucha, problemy z trawieniem. Fajna lekcja, zdecydowanie. Dotarliśmy do części lasu Jozani, w której mamy fragmenty lasu namorzynowego i słodką wodę w środku wyspy. Mangrowce to takie płuca Zanzibaru, można powiedzieć. 11 tego typu lasów znajduje się w Afryce, z czego 10 aż na Zanzibarze. Wiele hektarów, bo w zasadzie 8 hektarów zostało wycięte przez człowieka, przez co rząd Tanzanii, a szczególnie tutaj Zanzibaru, wprowadził duże restrykcje i każdy, kto zostanie złapany na wycinaniu drzew z lasu mangrowców, trafia do więzienia bądź płaci bardzo wysokie kary. Także widać, że to wszystko poszło w dużo lepszym kierunku niż było kiedyś. Końcówka wycieczki zaskoczyła nas wszystkich, gdyż nasz przewodnik powiedział, że w nawiązaniu do regulaminu, który tutaj obowiązuje, to przewodnikowi należy się napiwek i w zależności od tego, jak bardzo wam się podobało, tak wysoki on być powinien. Więc tradycyjnie, jak możesz, to dajesz. Ostatnim punktem naszej wyprawy jest restauracja The Rock. Nie zarezerwowaliśmy tutaj stolika, ale w sumie może i dobrze. To, czym się wszyscy zachwycają, ładnie wygląda podczas przypływu. My jesteśmy tutaj podczas odpływu i wygląda to mniej więcej tak. Glonów jest bardzo dużo. Widok jest niefajny, nieładny. Ja wiem, czy jest tutaj się czym zachwycać? Oceńcie sami. No tak patrzę na ceny w tym miejscu. Okej, rozumiem, że są to pamiątki, ale jakaś granica chyba powinna tego wszystkiego być. Ostatnia rzecz, która została mi tutaj do zaliczenia, to podróż Dala Dala. Co prawda wybrałem się z Makunduchi do Padże, żeby zrobić jakieś zakupy, ale no miałem trochę farta, bo padało strasznie. Po drodze udało mi się spotkać panią, która też szła w tym samym kierunku. Pomogłem jej wziąć zakupy, a ona w zamian za to złapała kolegę, który jechał w tym samym kierunku i zabrał mnie do Padże za 10 000 szylingów. Teraz nadciąga mój transport i już się pakuje. Okej, transport
przyjechał, zapakowałem się już do niego. Co prawda czekałem 20 minut, ale jest. I jadę z Paje do Makunduchi. Ta podróż powinna mnie kosztować 2000 szylingów i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Okej, jedziemy. Udało mi się nawet znaleźć miejsce siedzące, także jest okej. Każdy dala ma swojego konduktora. W moim przypadku jest on dość widoczny, wyraźny, ale skapnąłem się po tym, że to on, gdy zaczęli mu niektórzy płacić. Bo może być tak, że naganiacze spróbują wam powiedzieć, że zapłać kasę, a tak naprawdę zapłacić niewłaściwej osobie. Dlatego zanim zapłacicie, obserwujcie lokalnych, komu przekazują pieniądze i będziecie wiedzieć, że to jest właśnie ta osoba, której powinniście zapłacić za przejazd dala. Dobra, trochę się tego nie spodziewałem, bo myślałem, że na drodze głównej wysiądę sobie na skrzyżowaniu, z którego szybko przeduptam do hotelu, ale niespodziewanie nasz kierowca skręcił do wioski. Jedziemy jakąś taką mega pełną drogą i chyba przystanek będziemy mieli jednak w centrum, czyli czekamy troszeczkę dłuższe drałowanie. Zatem pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli udać się z Makunduchi do Jambiani albo do Paje lub dalej, to dala startują z centrum wioski. Nie jadą tak jak wasz prywatny kierowca, nie jadą cały czas tą piękną, ładną drogą, tylko zabierają jeszcze część ludzi z pobocznych wiosek. Zatem czeka mnie troszeczkę dłuższy spacer, ale może nic złego, bo mamy tutaj fajny street food i może uda mi się coś zjeść. Dotarłem cały i zdrowy, bo może i trochę szczęścia w nieszczęściu, że jechałem nowym typem dala, czyli takim busikiem typu DAF, już zadaszonym, gdzie deszcz nie padał nam na głowę i to trochę chyba fart w tym wszystkim, bo jakbym w ten deszcz, który dzisiaj padał, miał jechać otwartym dala, no to mogłoby być ciężko. No nie obliczyłem tylko, że dala wysadzi mnie w centrum miejscowości Makunduchi, z której do hotelu mam jakieś 3 kilosy, ale to spokojnie sobie dotrę. Na szczęście dzisiaj, jak widzicie, pogoda w tym przypadku działa na moją korzyść, więc spokojnie mogę sobie tam przetuptać. Jeśli chodzi o sam komfort podróżowania, dla mnie to taka ukraińska marszutka. Zasada działania jest dokładnie taka sama, czyli jak się zapełnię, to jadę, zatrzymuję się tam, gdzie chcesz tak naprawdę. Wystarczy powiesz w centrum miejscowości, przez którą przejeżdżasz, zatrzymać się w centrum. 2 km wcześniej, zatrzymałem się 2 km wcześniej, nie ma najmniejszego problemu. No jedyny minus w tym wszystkim to jak ktoś jest fanem nie wiadomo jakiego klimatu i jak wysokich standardów, no to niestety nie jest to środek transportu dla Ciebie. Jeśli chodzi natomiast o mnie, to myślę, że spokojnie, jak na podróż, którą można byłoby zrobić budżetowo, to dala jest naprawdę niezłym rozwiązaniem, tym bardziej, że dojeżdża praktycznie wszędzie. Dobra, ale dosyć tego przynudzania, bo przecież większość z Was przyjeżdża na Zanzibar właśnie po to.
piękne, kilometrami ciągnące się plaże. Z tym piękne, to bym też tak się nie rozpędzał, bo mieliśmy okazję zobaczyć plażę w Padże, plażę w Dżabmiani. Okej, nie byliśmy w Nungwi, nie byliśmy w Kendwe, ale myślę, że nasze Makunduchi na południu wyspy, które jest dużo mniej znane, dużo mniej ruchliwe, jest równie piękne. Okej, to co teraz widzicie, to są plaże podczas odpływu, więc wszystkie algi są na wierzchu. Na wierzchu jest również rafa. W oddali widać kobiety, które obstukują kokosy, z których będą później pletły sznurek. Dalej są też kobiety, które zbierają algi morskie. No i ludzie, którzy zbierają to, co może trafić u nich na stół, czyli ślimaki, kalmary, ryby. Wszystko w zasadzie, w co ocean jest bogaty. I owszem, gdy jest przypływ, widok jest tutaj zdecydowanie lepszy. Natomiast sam piasek tutaj jest rewelacyjny. I co fajne, zobaczcie, plaża odeszła, a na tym białym piasku nie ma glonów. Nie ma tak dużej ilości